Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Niestety nadal jestem chory i podejrzewam, że ta choroba jeszcze trochę potrwa. Skończyłem brać antybiotyk. Mariola skończyła brać antybiotyk i w ogóle nie przeszła. Męczy się już z tym ponad miesiąc. Co prawda ja nie mam zawalonego nosa, ale walczymy dalej, tak? W każdym razie mam jeszcze kaszel, aczkolwiek już nie tak intensywny i częsty jak to było wcześniej. Także tak od takiego pozytywnego tutaj aspektu zaczynam tego Enerflasha. Słuchajcie, w poprzednim tygodniu chyba najważniejszą wiadomością i niezwiązaną co prawda z grami był upadek wielkich youtuberów, wielkich twórców, obrońców kobiet, feministów i jak to dzisiaj się mówi, lewaków. Chodzi oczywiście o Gargamela i Gonciarza. Ja nie będę tutaj w tym filmie omawiał tego, bo mój komentarz już został nagrany i kto chciał obejrzeć ten film, to obejrzał, a kto będzie chciał obejrzeć, no to musi się trochę wysilić i sobie go znaleźć. Natomiast chyba to było trochę tak, zabrało wszystkie informacje, jakby były mniej ważne niż to. Oczywiście nie jest to związane w żaden sposób z grami, więc nie będę się tutaj tym zajmował i lecimy sobie z informacjami z giereczkowa. Poczekajcie, coś mi się tu ten telefon obrócił źle. O, chyba najważniejszą informacją z grową było to, że odchodzi Jim Ryan z Sony. To jest w ogóle niesamowite. Słuchajcie, Jim Ryan pracował w Sony 30 lat. 30 lat. Przyszedł do Sony zanim pojawiło się pierwsze PlayStation i od tamtego czasu przez wszystkie generacje PlayStation po stronie niebieskich. W ogóle niesamowita informacja to jest, powiem Wam, bo ciężko mi sobie wyobrazić tak naprawdę PlayStation bez Jima Ryana. To jest w ogóle niesamowite, że no, to był tak nierozerwalnie wydaje mi się kojarzony z PlayStation, że teraz gdy odejdzie, no to będzie takie smutne troszkę. No, do końca, w październiku zastąpi go Hiroki Totoki, ok. Natomiast uważam, że Jim Ryan dużo zrobił dobrego dla PlayStation. Faktycznie sprawił, że PlayStation osiągnęło, no cóż, niesamowity sukces. I decyzje, które podjął w czasie trwania PlayStation, no powiem Wam, że wydaje mi się, że prawidłowo zarządzał PlayStation i dzięki temu do dzisiaj PlayStation 5 jest w tym momencie, w jakim myślę jest, i jest to dobry moment dla samej konsoli i samego Sony, że tak naprawdę konsola nadal przynosi zyski, wychodzą świetne gry, wychodzą ekskluzywy, wreszcie otworzyli się na rynek PC-towy i to wszystko wydaje mi się, że właśnie było decyzjami takimi prawidłowymi, jeżeli chodzi o działalność Jima Ryana w PlayStation. No cóż, myślę, że może po prostu chce odpocząć, może chce odejść na emeryturę, może już ma po prostu dosyć. Przez 30 lat wiadomo, że jest może trochę wypalony. Życzę mu wszystkiego dobrego. Dużo dobrego zrobiłeś, Jimie Ryanie. Masz teraz, zasłużyłeś na odpoczynek. Zostawiasz firmę, no wydaje mi się, że w bardzo dobrej kondycji, znaczy PlayStation zostawiasz w bardzo dobrej kondycji i miejmy nadzieję, że Twój następca tego nie popsuje. No zobaczymy. Nie tak dawno wrzucałem informację, że będę robił unboxing Payday 3 i jakieś takie pojawiły się negatywne komentarze. Szczerze mówiąc nie wiedziałem, o co chodzi, bo nie grałem w to Payday 3 i jeszcze w ogóle nie grałem, więc dzisiaj będę robił dopiero unboxing i okazało się, że problemem były serwery. Ja pamiętam Payday, w ogóle pierwszą część. To była całkiem niezła gierka. W dwójkę nie grałem, natomiast okazało się, że problemem były serwery i wielu graczy nie mogło sobie zagrać, co spowodowało, że oczywiście mnóstwo ludzi było mocno zirytowanych całą tą sytuacją. No powiem Wam tak, no ja bazuję tylko na razie na tym, co widzę na trailerze. Wygląda to fajnie i pewnie sobie zagram, natomiast unboxing edycji kolekcjonerskiej zobaczycie prawdopodobnie jutro, zresztą jeszcze o tym powiem. W każdym razie podobno już ta
ten problem już został poprawiony. Zobaczymy. Kilka informacji na temat iPhone'a. To jest w ogóle też ciekawe, bo wiemy, że iPhone ma mieć obsługę tych wszystkich nowych gier, m.in. Resident Evil 4. Natomiast gdzieś tam w tych informacjach przewinęła mi się też wiadomość, że iPhone bardzo szybko się nagrzewa i że to jest w ogóle problem konstrukcyjny. I tak się zastanawiałem, że podobno on się przegrzewa, nie że grasz w Residenta, tylko po prostu on się przegrzewa, jak cokolwiek robisz. I ciekawy jestem, jakie on temperatury będzie osiągał, kiedy ten Resident zostanie odpalony. I jak długo wytrzyma bateria, bo iPhony raczej nie słyną z tego, że mają mocne i baterie, które długo wytrzymują. W każdym razie pojawiła się też cena Residenta na iPhone'a. Jak wiecie, iPhone nie jest telefonem dla plebsu, więc i gry też nie będą dla plebsu. I został on wyceniony na 307 zł. Słuchajcie, 307 zł podstawowa wersja, bo dodatkowo jeszcze możemy kupić DLC-ki za 16 funtów, no i jakieś tam jeszcze upgrade ticket, nie wiem co to jest, za kolejne, no tam 7,99, 5,79 i 2,49. Także ceny gier na iPhone'a, no to tutaj taka cena, wiecie, adekwatna do kółek, do PC-ta, żeby jeździł. To są ceny jakieś absurdalne, albo szmatka do MacBooka, czy tam do czegoś, nie wiem. Ja nie lubię Apple, więc ja nie mam żadnego sprzętu z nadgryzionym jabłkiem i chyba nie zamierzam mieć. Raz miałem tylko iPhone'a 3GS i od tamtego czasu już nigdy żadnego sprzętu Apple'a nie miałem. I chyba nigdy się do niego nie przekonam. W każdym razie, jeżeli macie iPhone'a 15 Pro za, nie wiem ile tam, 50 000, to jeszcze możecie sobie dokupić Resident Evil za 300 i będzie dobrze. Pojawiły się, słuchajcie, plotki na temat nowego Far Cry 7. To jest w ogóle ciekawe, bo szósta część Far Cry nie zachwyciła i było widać, że seria zaczyna mieć potężną zadyszkę. Nie do końca wiadomo, w którą stronę ma iść. Na tyle pamiętacie, że było taki problem miało Ubisoft, że oni na tych swoich tam wykresikach widzieli, że wielu graczy przestaje grać w tego Far Cry'a 6, nie kończą tej gry, co spowodowało wysyłaniem do graczy informacji, że jeszcze tam, znaczy oczywiście było to w formie takiej śmiesznej, że nie pokonałeś głównego bossa i tak dalej, że może wrócić i tak dalej. Czyli było dla nich ważne, żeby gracze grali w to długo, a tak się nie stało. Gracze rzucali dosyć szybko i powiem wam tak, że no ja się nie dziwię, akurat Far Cry 6 nie zachwycał i Ubisoft znalazł ciekawe, znaczy oczywiście to jest na razie plotka, ale znalazł ciekawe wyjście z tego problemu. Spodziewają się, że Far Cry 7 również będzie grą, w której którą gracze będą szybko zarzucać i nie będą chcieli kończyć. Więc prawdopodobnie będzie wprowadzone, że będzie presja czasu, że będziesz miał jakieś zadania, które musisz wykonać w ciągu 24 godzin rzeczywistych. Co oczywiście ma sprawić, że będziesz wracał do konsoli i grał w Far Cry'a 7. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc, wątpię. Aczkolwiek ja mam taką tezę, że nieparzyste Far Cry'e są tymi lepszymi Far Cry'ami i teraz 7 faktycznie może być tym dobrym Far Cry'em, nieparzystym. Do tej pory się zgadzało, jak dla mnie oczywiście. I zobaczymy. Natomiast widać, że był dla nich ten problem, że gracze przestali grać intensywnie w Far Cry'a i po prostu grę zarzucali. No, można powiedzieć, że sama gra miała swoje problemy, nawet miała ich dosyć sporo i szczerze mówiąc ja się nie dziwię. Problemem wydaje mi się jest to, i to jest jakby globalny problem Ubisoftu i teraz Assassin's Creed Mirage, miejmy nadzieję, że pokaże, że Ubisoft we wcześniejszych swoich jakby decyzjach troszkę się mylił. Chodzi o to, że te gry na ponad 100 godzin dzisiaj gracze nie mają czasu, żeby spędzać nad grą ponad 100 godzin. I dlatego po prostu pamiętajmy, że dzisiaj gra żyje jakieś 2 tygodnie. Po 2 tygodniach wychodzi kolejny tytuł i gracze przesiadają się na coś innego i oczywiście spowodowane jest to tym, że gier wychodzi tak dużo, że nie ma czasu poświęcać tylu godzin na jedną grę, kiedy już wychodzi kolejny tytuł, który chcemy ograć, bądź który nas interesuje.
I to jest problem, którego wydaje mi się, że Ubisoft od lat nie potrafi dostrzec. Wydaje się, że Ubisoftowi się wydaje, że gracze mają nadal tyle czasu, że mogą w grze, nie wiem, spędzić kilka miesięcy i nadal grać i bawić się dobrze. No niestety te czasy już minęły dawno i dzisiaj stworzyć grę, która będzie żyła miesiącami, latami, no to już jest, powiem wam, nie lada sztuka i niewielu się to udaje, a niestety gry z serii Far Cry nie są to tytuły, które będą żyły latami i czas troszkę, już mówiłem o tym wielokrotnie, czas dla Ubisoftu, aby troszkę zrewidować swój sposób myślenia i myślę, że Assassin's Creed Mirage będzie właśnie takim tytułem, który przedstawi nam troszkę nową koncepcję tego, co Ubisoft chce dalej robić, czyli krótsze, bardziej skondensowane tytuły na tam 20 chyba godzin było zapowiedziane. Natomiast jeżeli Far Cry będzie znowu na 100 godzin, na setki godzin i jeszcze dodatkowo na czas, czyli gra będzie próbowała nas zmusić do tego, żebyśmy w ciągu 24 godzin odpalili konsolę i odpalili Far Cry'a, uważam, że to się nie uda. Uważam, że to się nie uda i będzie bardzo dużo negatywnych opinii na ten temat, ale zobaczymy, tak? Ja uważam, że nie jest to dobry pomysł, ale zobaczymy. Może w badaniach jakiś Ubisoftowi wyszło, że jednak jest to dobry pomysł. Dobra wiadomość jest dla PC-ciarzy. Otóż na początku 2024 roku Horizon Forbidden West pojawi się na PC-ty. Było to wiadome, że w którymś momencie się pojawi. Zazwyczaj te gry tak rok, 2 lata po premierze zaczynają pojawiać się na PC-tach i teraz nie jest inaczej. Również będziemy mogli zagrać na swoich komputerkach w Horizona. Jeżeli nie mieliście okazji zagrać, a macie PC-ta, nie macie konsoli, polecam. Horizon Forbidden West jest świetnym tytułem i jak najbardziej warto w niego zagrać. 6 października pojawi się też wersja Complete Edition, która zawiera Horizon Forbidden West oraz dodatek Burning Shores. No to też jest dla osób, które nie grały na konsoli, na PlayStation 5, też warto od razu sobie z dodatkiem taką grę kupić. W każdym razie to dobra wieść, wydaje mi się, dla PC-ciarzy i cały czas widać, że Sony stosuje tą taktykę, czyli wydaje grę na PC-ta i za jakiś czas pojawi się kolejna informacja na temat kolejnej odsłony, bądź innej gry od tego samego dewelopera. Zauważyłem, że oni tak właśnie to robią, że na PC się pojawia w momencie, kiedy już gdzieś tam w pobliżu jest zapowiedź kolejnej gry z serii, a wtedy gracze PC-towi mogą grać jakby o jeden tytuł w tył, tak? Wstecz, że tak powiem. Zobaczymy, czy się teraz też to sprawdzi. Okazuje się, że gra High on Life, która w mojej opinii wyszła świetnie, ale dla wielu graczy niestety ta gra nie przekonała i chyba wydaje mi się, że ona jakąś taką klapę poniosła. Ogólnie mi się podobało. Ja grałem chyba na Gamescomie, w nią grałem. Muszę przyznać, że tytuł wtedy mnie strasznie jakoś tak zainteresował i dzisiaj w momencie, kiedy grałem, uważam, że tytuł jest świetny, jest śmieszny, zabawny. No i okazało się, że do tej gry wyjdzie dodatek High on Life od 3 października. Wydaje mi się, że, dla mnie sporym problemem High on Life było to, że gra nie wyszła w formie fizycznej, że nie wyszła w pudełku. Bardzo chętnie bym ją kupił, bo gra uważam, że wyszła świetna. Może ona tak oprawą nie wyglądała aż tak next-genowo, ale tytuł był świetny. Warto dać mu szansę, zwłaszcza, że jest on chyba na Game Passie za darmożkę, także można zagrać, się samemu przekonać. Ja uważam, że wyszedł fajnie i warto grę poznać. Natomiast gracze zadecydowali, że jednak nie bardzo się to podoba. Pojawiły się plotki na temat remastera Batman Arkham Knight. Mianowicie głównie miałby się pojawić tam ray tracing. Tak naprawdę miałoby to sens, bo Rocksteady nie tak dawno, jeszcze na PlayStation 4 wydał obydwie części Batmana, czyli Batman Arkham Asylum i Arkham City w formie Back to Arkham, czyli w wersje jakby odświeżone, wznowione, ale zabrakło tam Arkham Knight. Do dzisiaj Arkham Knight wygląda absolutnie fantastycznie. Możecie sobie zobaczyć, jest takie fajne porównanie na internecie, gdzie porównują ostatnią grę z uniwersum Batmana, czyli Gotham Knights, z właśnie Arkham Knights. I zobaczcie, jaka jest różnica w jakości, jak Rocksteady dopakował tą grę. Ona tak naprawdę nawet dzisiaj
gdyby tą grę odpalić na przykład na PlayStation 5 i dostałaby ona 60 klatek w jakimś trybie powiedzmy jakościowym, to według mnie ta gra nadal dzisiaj wygląda next genowo. Naprawdę ta gra wygląda niesamowicie. W każdym razie ma się pojawić właśnie Ray Tracing. Na razie oczywiście wiadomo, że to będzie na PC-tach, natomiast nazwane jest to Batman Arkham Knight RTX Remaster, czyli pewnie dostaniemy tutaj wsparcie dla śledzenia promieni, natomiast no, co z wersją konsolową nie wiadomo, aczkolwiek miło by było, jakby się pojawiło również na konsoli jakiś patch, czy nawet jakieś nowe wydanie na PlayStation 5 Arkham Knight. Chętnie bym kupił. Uważam, że akurat Batman, nie tak dawno kończyłem Arkham Asylum i naprawdę świetnie się bawiłem i uważam, że gra już była i że nadal jest gra fantastyczna. Arkham City również bardzo dobry tytuł. Znaczy tak naprawdę Rocksteady z każdym kolejnym Batmanem podnosiło poprzeczkę i robiło grę coraz lepszą. Arkham Knight jest absolutnie niesamowite. No aktualnie teraz czekamy na Suicide Squad, Kill the Justice League, również od Rocksteady. Zobaczymy. Premiera Suicide Squad została przesunięta na aktualnie 2 lutego. Zobaczymy, co tam będzie się działo. Co nowego u mnie? Nowego u mnie kilka rzeczy, mianowicie w tym tygodniu postaram się dla Was zrobić test Logitecha G Cloud, chyba już mogę jeszcze, jeżeli nie, to jeszcze to potwierdzę, a jeżeli nie G Cloud, to pojawi się kolejna konsola od Anbernika, jest to RG 405V, czyli jest to wersja konsoli ponownie z Androidem, tym razem w formie takiej gameboyowej, że tak powiem. Wcześniej omawiałem tą poziomą konsolkę, teraz jest ta w formie gameboyowej. Konsola jest dosyć ciężka, natomiast jeżeli chodzi o same możliwości, wypowiem się podczas recenzji, nie chcę tutaj zbyt wiele mówić. W każdym razie widać, że tutaj nie żałowano mocy, że tak powiem, na tą konsolę. Nie jest to teraz informacja sponsorowana, bo ogólnie kupuję to z własnych pieniędzy, ale poczekajcie, mam tutaj tylko zamknę. O. Kupiłem kolejny tom Spona. Spon Compendium, to już jest 5. część. Wspominam o tym dlatego, że jest to jakby takie wydanie zbiorcze wszystkich numerów Spona od legendarnego Todda McFarlane'a. Każdy tom ma po 1000 stron. 5. tom to są numery 201 do 250. Ma być jeszcze 6. tom od 250 do 300 i potem dopiero pewnie kolejny tom się pojawi, jak seria dobije do 350 numerów. Czytam od pierwszego kompendium. Zawsze mnie ten komiks interesował. Był wydawany jakiś czas temu w Polsce, kilka numerów przez TM Semika, potem jakaś inna firma to przejęła, natomiast to jest jakby takie wydanie zbiorcze, gdzie możemy się zapoznać z całą serią. Wspominam o tym dlatego, że jest to w fajnej cenie, za taki naprawdę grube tomiszcze na Amazonie. Wiele osób się pyta, gdzie to można kupić. Amazon.pl. Za chyba jeden tom, za ten przynajmniej płaciłem 290 zł, natomiast te wcześniejsze już pewnie teraz będą droższe, ale słuchajcie, za 290 zł komiks, który ma 1000 stron, to jest naprawdę według mnie świetna okazja, zwłaszcza, że na Allegro chyba te komiksy chodzą po 1000, chyba coś takiego widziałem, że ktoś sprzedawał za 1000, także jak to kogoś interesuje, na Amazonie kupi sobie taniej. Jeżeli macie Prima, to wysyłka w zasadzie 2 dni i komiks jest u Was. No i jeszcze pojawił się kolejny komiks serii Sandman. Jestem wielkim fanem ogólnie Neila Gaimana i jego serii Sandman. Sandman Uniwersum to jest seria poboczna, realizowana przez innych twórców, już nie... Znaczy tam Gaiman jakiś tam ma wpływ na to, ale powiedzmy sobie szczerze, troszkę to zrobiono, to co zrobiono z Torgalem, czyli rozbito serię na 4, czy nawet już 5 podserii, czy nawet 6, bo już chyba w Stanach jest 6 tych podserii i każdy jakby opowiada troszkę inną historię z uniwersum Sandmana, tak? Natomiast Księgi Magii to taki trochę Harry Potter dla dorosłych. Jeszcze jej nie czytałem, jeszcze mam w folii, bo to jest ostatni tom, który domyka serię Księgi Magii. Natomiast jeżeli szukacie jakichś naprawdę fajnych komiksów, warto się zainteresować Sandmanem, zwłaszcza, że Egmont chyba teraz wydaje kolejne wznowienia Sandmana, chyba w twardych oprawach. Ja mam te wcześniejsze, ale polecam. Sandman to taki komiks, można powiedzieć, ponadczasowy, podobnie jak Strażnicy. Kiedy się za niego nie zaczniesz czytać, to zawsze on jest fajny. Dobra. Wprowadzam tutaj
nową rzecz w tym NR-Flashu. Zobaczymy, czy się przyjmie. Na razie na próbę. Czyli najgłupsze komentarze, jakie pojawiły się w poprzednim tygodniu. I tutaj mam komentarz typa, który pozamiatał całkowicie. Powiem wam, że nie wierzę, że jest to prawdziwe. Może to ktoś sobie dla jaj napisał, ale nie sądzę. Wydaje mi się, że ktoś naprawdę napisał to poważnie i chciałbym wam przeczytać dzisiaj ten komentarz. Jest to tak niesamowicie głupia wypowiedź, czy tam, że ja się zastanawiałem, że to jest niemożliwe, że to mi się przyśniło, że ktoś to napisał. Wrzucałem to na Twittera, także wiecie mniej więcej o co chodzi. Komentarz pojawił się pod serią Kiedyś to było, w której omawiam kolejne czasopisma Top Secret. Czasopisma, które wychodziły w latach 90., no tak naprawdę i 80. i 90. Słuchajcie tego. Ale ty w ogóle zmyślasz i tą gazetę to sam wydrukowałeś, bo nie ma takiej gazety i zrobił artykuły i, przecinek po i, że niby się śmieje z tych top list, ale sam je zrobił. I specjalnie nie czyta tekstów, bo coś powklejał z neta, później puścił na drukarce. I największe problemy były ze zszywaczem, bo nie możesz przecież ciągle palić głupa, że strony się nie trzymają. I normalnie ten Top Secret kosztuje 500 zł polskich. Tutaj słuchajcie, na początku typ mówi, że zmyślasz i że tej gazety w ogóle nie ma, że ją wydrukowałeś, a w trzecim akapicie i normalnie ten Top Secret kosztuje 500 zł polskich, a on sobie wydrukował po 50 groszy. Zszywki go trochę kosztowały i musiał zainwestować w taki długi zszywacz do gazet i przestać niuchać klej, żeby czasem papier przykleić. To było niebywałe poświęcenie. Ostatniej części nie rozumiem. Jeżeli ktoś umie to przetłumaczyć na język polski, to poproszę. Ale słuchajcie, ten ogromny zszywacz, ja myślałem nawet, chciałem nawet kupić z Chin taki zszywacz, ale nikt nie robi takich ogromnych. Wiecie, taki zszywacz ogromny to do gazet. Masakra, nie? Ale najlepsze jest to, że na początku zmyślam, że tą gazetę zrobiłem sam, bo taka gazeta nie istnieje, a potem, że Top Secret kosztuje 500 zł, a ja sobie wydrukowałem za 50 groszy. W każdym razie, ten komentarz pozamiatał w zeszłym tygodniu, zrobił mi dzień i powiem wam, że dawno nie czytałem takiej idiotycznej wypowiedzi, natomiast jeżeli wam się spodoba ten format, czytanie najgłupszych komentarzy z ostatniego tygodnia, będzie się on pojawiał częściej. Na razie to jest perełka, która mnie do tego zmotywowała, tak? Że to było coś takiego, że warto o tym powiedzieć i wypuścić na szersze na szersze wody. Dobra, co nowego u mnie już było? Co w tym tygodniu? Już wam mówię. Przez ostatnie dni, w sobotę i w niedzielę nie pojawił się żaden film, przez ostatnich kilka dni, z tego powodu, że dosyć intensywnie grałem w Forcę i w nową i grałem w Spidermana 2. Jeżeli chodzi o Spidermana 2, pierwsze recenzje mają się pojawić 16 października. Sony dało dosyć sporo czasu, żeby tą grę skończyć. Ja myślę, że do 16 października ja będę miał grę wymaksowaną na 100%, zwłaszcza, że przez sobotę i niedzielę z Oliwierem żeśmy cisnęli, bo Oliwier zachwycony Spider-Manem, że zrobiliśmy w zasadzie chyba 80% całej gry przez 2 dni. Ale oprócz tego jest jeszcze Forza i Forza chyba recenzja, embargo spada w środę, jeszcze zerknę, żeby wam tutaj bardziej dokładnie o tym powiedzieć. Poczekajcie chwilkę, zaraz sobie zobaczę, kiedy ta Forza schodzi. 5 października nie ma embargo, jest 4 października od godziny 9, czyli 4 października to jest środa. Ja postaram się tą recenzję na środę zrobić. To też nie jest tak, że ograłem 2 wyścigi i robię recenzję. Zawstydziłem nawet samego Szycha moim poziomem mojego drivatara, chyba dobiłem już do 40 poziomu, także kilkadziesiąt godzin ogranych w Force już mam, aczkolwiek zawsze uważam, że ja nie jestem odpowiednią osobą do recenzowania wyścigów, bo nie jest to mój konik, że tak powiem, ale ograłem bardzo dużo, nawet świetnie się bawiłem, powiem wam, i ta recenzja, mam nadzieję, że w środę Forcy się pojawi. W czwartek wychodzi nowy Assassin's Creed Mirage, którego również będę pewnie intensywnie ogrywał, zwłaszcza, że w czwartek jest chyba premiera tak naprawdę, a kod pewnie dostanę dopiero w czwartek, przynajmniej tak wynika z tego systemu dla twórców, także tu niestety trzeba będzie poczekać na recenzję. W każdym razie
Chciałbym coś wrzucić w tym tygodniu jeszcze, oprócz recenzji Forsy, ale faktycznie będzie to dosyć intensywny tydzień. Prawdopodobnie w sobotę wrzucę jakiś materiał ze sztosami z Commodore, ponieważ to się dosyć szybko robi i będę mógł to dosyć sprawnie poskładać. Mam jeszcze jedną recenzję gry z PSP, aczkolwiek teraz raczej jakichś tytułów retro się nie spodziewajmy, bo jestem całkowicie pochłonięty graniem w nowe rzeczy. Jeżeli uda mi się w miarę rozsądnie skończyć, znaczy dzisiaj jeszcze troszkę w Force pogram i zacznę pisać recenzję Spidermana, dziś lub jutro skończę Assassin's Creed Mirage, potem będę dosyć intensywnie cisnął, żeby w miarę go w te 4 dni skończyć, mam nadzieję, że to się uda. No i potem będzie trochę oddechu, chociaż będzie Seventh Guest jeszcze w czwartek 19 na VR-a, którego też bym chciał dla Was zrecenzować, no i dopiero Alan Wake 27, ale zaczyna się robić dość tutaj intensywnie, że tak powiem. Będę starał się oczywiście dla Was te wszystkie gry w miarę możliwości recenzować, tak żebyście na premierę lub gdzieś kilka dni przy premierze recenzję dostali. W każdym razie nie spodziewajcie się w tym tygodniu, ja to tak jestem, mówię, że się nie spodziewajcie, a i tak będzie inaczej, ale nie spodziewajcie się zbyt wielu w tym tygodniu filmów, bo będę raczej pochłonięty ogrywaniem nowych gier, aczkolwiek jeżeli mi się tam uda jakiś troszkę czasu znaleźć, to będę starał się zrobić tą recenzję na PSP na przykład i pewnie zrobię ten kolejny odcinek o Commodore. Ach, i jeszcze jedna rzecz, widzicie, zapomniałem. Jutro, czyli 3 października będzie film z unboxingiem wersji kolekcjonerskiej Payday 3. Widziałem tam jakieś negatywne komentarze, to wypowiadałem się o tym, że serwery nie działały, ale ja w grę jeszcze nie grałem, jeszcze mam ją wpakowaną, także dzisiaj dopiero będę robił unboxing, który postaram się wrzucić jutro i będziecie mogli go obejrzeć. No i chciałbym w niedzielę oczywiście wrzucić albo Logitecha, albo tego Ambernika recenzję. Także intensywny będę miał tydzień, dużo roboty, dużo ogrywania gier, ale mam nadzieję, że jakoś się z tego tutaj powoli oskrobię i będę potem już mógł robić inne rzeczy. Dobra wieść jest też taka, że poczyniłem pewne zakupy w kwestii Zagrajmy w Krapa, ale o tym dowiecie się z mojego Twitterka albo Facebooka, jak kogoś tam interesuje, bo już w mojej głowie pojawił się plan kolejnego odcinka, chociaż jeszcze poprzedni nie dobił do 100 000 wyświetleń. Natomiast kolejny odcinek Zagrajmy w Krapa będzie szybciej niż myślicie, tyle mogę powiedzieć. Nie powiem kiedy, ale będzie szybciej. Dobra, słuchajcie, to tyle. Czy jeszcze coś miałem powiedzieć? Wiem, że miałem zrobić streama i słuchajcie, powiem Wam tak, stream miał być z NES-a i ten NES cały czas leży u mnie, miałem go zrobić w weekend, ale w weekend pochłonął mnie Spider-Man, totalnie odleciałem i z Oliwierem non-stop żeśmy grali w Spidermana, natomiast jest w planach zrobienie streama z NES-a z tym dodatkiem do stacji dysków. Mam kilka dyskietek, które działają, i fajnie by było z tego streama zrobić z tych gier i też oczywiście z japońskiego NES-a, bo mam trochę kartridży japońskich, także też, żeby zrobić takiego streama, pograć sobie w klasyki 8-bitowe. Więc nie zapowiadam tego, aczkolwiek fajnie by było to zrobić w weekend wieczorkiem i może się to uda, jeżeli oskrobię się ze wszystkich rzeczy, które mam do zrobienia, to chciałbym Was zaprosić na razie wstępnie piątek lub sobota wieczorem na streama z klasycznego NES-a z dodatkiem stacji dyskietek, co będzie dosyć, chyba jeżeli chodzi o streamowanie, to będzie dosyć unikalne, może nie na światowym internecie, ale na pewno na polskim, ale zrobimy coś takiego i myślę, że będzie to całkiem fajnie się pobawimy w tej japońskiej gry, zobaczymy, co oni tam wymodzili. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, tak ten odcinek wyszedł dosyć długi, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na Waszą opinię na temat najgłupszych komentarzy z ostatniego tygodnia, czy chcecie, żeby ten format się pojawiał, czy raczej uważacie, że jest to zbędne. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.